No więc po pewnym opóźnieniu udało się w końcu wypuścić materiał z Hawajów. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania. Mam nadzieję, że oglądanie tego będzie dla Was przyjemnością, tak samo jak dla nas była podróż i że dowiecie się pewnych ciekawych rzeczy, których może nie wiedzieliście. A teraz zapraszam jeszcze tytułem wstępu mała pogadanka z plaży. Nie wiem, jakie macie wyobrażenie o Hawajach, bo wielu ludzi ma takie jak Iza, czy ja nawet wcześniej. Po prostu to są takie wyspy, palmy, plaża, drinki z palemką, kokosy, ananasy. A tymczasem Hawaje to jest coś dużo, dużo więcej. Każda wyspa przede wszystkim jest zupełnie inna, geograficznie, mentalnościowo, krajobrazowo inna jest atmosfera, ale one mają coś wspólnego ze sobą. Niesłychana różnorodność krajobrazów, niesłychana intensywność życia, jakie tu kwitnie, rośnie, wyskakuje z każdego zakamarku. Widać, że po prostu jest to tropikalna wyspa, jest tu dużo deszczu, roślinność jest niewiarygodnie bujna. Tylko w Amazonii chyba widziałem tak gęste zarośla, gęste krzaki, drogi praktycznie zarośnięte z obu stron, tunele roślinności, między którymi jedziesz. Zewsząd wychyla się jakaś roślina, palma, liść, liana. Drugą rzeczą, która łączy wyspy, jest niesłychanie łagodny klimat. W zasadzie między zimą a latem nie ma wielkich różnic w temperaturze. 2, 3, 4 stopnie różnicy. Zawsze temperatura jest taka na krótki rękawek, albo prawie zawsze, ale nigdy nie ma jakichś ogromnych upałów. Poza tym są tu potężne góry, wspaniałe szlaki górskie, piękne wąwozy, niesamowicie majestatyczne klify. Jest tu mnóstwo szlaków pieszych do chodzenia, do zagubienia się naprawdę w dżungli zieleni. Plaże oczywiście też są, ale to nie to stanowi o wyjątkowości Hawajów, bo plaży jest wszędzie dużo. Tylko to unikalne połączenie słońca, wiatru, deszczu, mgły, piasku, roślinności, kultury surfowej i wielu, wielu innych rzeczy, która jest wyjątkowa tylko dla Hawajów. Także ta podróż, mam nadzieję, będzie dla Was tak samo przyjemna jak dla mnie. Jedziemy na Hawaje. Weź, wychodź, bo już czeka taksówka. No jesteśmy już na lotnisku, nasz lot jest opóźniony, ale jesteśmy w strefie Kiss and Fly, więc pomyślałem, że powinniśmy się pocałować. Now fly. Kontrola bezpieczeństwa poszła szybko i sprawnie, teraz udaliśmy się na zasłużony posiłek, ponieważ lecimy do Ameryki, więc udaliśmy się na hamburgery. Piwko. Lecimy do Paryża, Będziemy tam nocować na lotnisku. Na materacu i się przykryjemy ręcznikiem. bo hotele są drogie i kapsułki są drogie, wszystko jest drogie. O, już nie przesadzaj. Dostaliśmy informację, że cała załoga cieszy się naszą obecność w tym samolocie, a automatycznie i nam poprawiły się humory. Lotnisko jest dosyć opuszczone, w automatach z kolą pustki, restauracje zamknięte, nie ma jak przejść do strefy naszego lotu, bo okienka paszportowe są zamknięte, ale za to znaleźliśmy kranik z wodą i fajne miejsce, żeby się położyć. Lepiej jak w 5-gwiazdkowym hotelu. Noc minęła dobrze, chociaż trochę było chłodno pod naszymi ręczniczkami. A teraz już lecimy na następny samolot. Ja liczyłam na to, że nikt koło nas nie będzie siedział, ale na ostatnią chwilę cała rodzinka hinduska przyszła. I pachną nieładnie. Śmierdzą. Iza jest bardzo natchniona, bo wylądowaliśmy w Seattle. Drugi etap naszej podróży, ale jeszcze mamy trzeci lot do Kona na Hawaje. To kolejne 6 godzin lotu. Jeszcze nas czeka przeprawa z celnikiem. Reklamowali mocno aplikację jakąś, dzięki której można się szybciej odprawić na kontroli granicznej. Ściągnąłem, zauploadowałem nasze zdjęcia, odpowiedziałem na parę pytań. Zobaczymy, czy pójdzie szybciej.
Było trochę nerwowo. Iza musiała nas wcisnąć bez kolejki do kontroli bezpieczeństwa. Udało się. Na lotnisku w Seattle jest trochę bałagan. Nie jest ono duże, ale musieliśmy zrobić odprawę paszportową, bagaż ponownie nadać, bo to już jest lot krajowy, teraz niezły burdel. Mamy godzinę do odlotu. Czuję się jak w domu. Trochę zmęczeni, ale w końcu dolecieliśmy. Nie było tak źle. Faktycznie jest ciepło i czuć wilgoć w powietrzu. A my w tych dresach. Pierwsze wrażenia to jak rozległa jest ta wyspa. Jedzie się i nie widać jakichś strzelistych szczytów. Tu są raczej takie wielkie, łagodne wzniesienia, tak jak widać za oknem. I mnóstwo przestrzeni niezamieszkanej. Więc no nie jest to ciasnota. Big Island jest naprawdę jak na Hawaje dużą wyspą. Przełączyłem wczoraj wieczorem jednostki w samochodzie na europejskie, na Celsjusze, kilometry, litry na kilometry i tak dalej. Ale Iza uznała i w sumie chyba się z tym zgodzę, że jak jest się w Stanach, to trzeba używać amerykańskich jednostek. Mamy teraz już z powrotem Fahrenheity, galony i mile. Trzeba się dostosować. Jak się jedzie i jest limit prędkości, na przykład 45 mil, a tu tempomat mi pokazuje 85 km na godzinę, no to już jest taki mindfuck, trzeba sobie przeliczać bez sensu. Jesteśmy w naszej ulubionej restauracji Denny's, jedynej na wyspie. Czekałam cały rok, żeby zjeść jajka w benedyktyńsku z chorizo. Uwielbiamy te amerykańskie śniadania, jajka, naleśniki, bekon, chorizo, gofry, dżem, truskawki, szynka, stek, wszystko w jednym. Najlepiej 3000 kalorii. Dużym urokiem jeszcze tych amerykańskich knajp jest zawsze to, że kawa ma dolewkę, to znaczy dostajesz kawę zwykłą, nie z ekspresu, ale możesz pić ile chcesz, pani przychodzi ci dolewać. Natomiast głównym problemem jest takim, że nie mają tutaj mleka. Mają coś, co się nazywa half-half, czyli tak zwany creamer. Taką śmietankę w takich małych pierdolniczkach. O, w takich tych, o. Takich u nas się już nie kupuje, bo to U nas już tego nie ma. tego się nie kupuje. Głównym problemem jest to, jak to otworzyć, żeby się nie popryskać. Ale Iza jest w tym dobra. To po prostu jest talent. Mimo, że nie piję kawy z tą śmietanką, tylko piję czarny. No, jak to zrobiłaś, kochanie? Włożyłam w to dużo serca. Żadna wizyta w USA nie byłaby oczywiście kompletna bez wizyty w Walmarcie. Znaleźliśmy całą sekcję pamiątek, między innymi, jakie piękne. Wow, aloha. I są tu kwiaty w lodówce. Dorobiłem się prawdziwej pani hawajskiej szoferki. Aloha! Jesteśmy w pierwszym parku narodowym tej wyprawy.
Iza naprawdę jest prawdziwą Hawajką. My wyziewy pary wulkanicznej. Trochę śmierdzi stęchlizną. Śmierdzi siarą trochę. Poczuć można klimat, że jesteśmy na wulkanie. Wieje, zimno się zrobiło. To dla Ciebie pierwszy raz, tak, nie? Ale co? Na wulkanie? Czy nie? Nie, chyba Już nie. byłeś na wulkanie. A, dobra, no co? To jedziemy. Jesteśmy w tak zwanym lava tube, wytworzone przez lawę taka długa jaskinia. Iza bała się co prawda tu wejść, ale Ale się odważyłam. już się odważyła. Ale jak to rura ma 2 otwory, więc weszliśmy jednym, a wyszliśmy drugim. Tak wygląda ta rura. O. Tu, a z tyłu ciemno. Męczy nas trochę deszczyk uporczywy, ale poza tym widoki są bardzo ładne. Właśnie to są te ładne widoki. Jest też sporo szlaków. Można sobie pójść po dnie lawowego jeziora. Park Narodowy Volcanoes ma tutaj też taką porcję wybrzeżową. Pojechaliśmy na wybrzeże, bardzo wieje. Oj, bardzo, bardzo. Bardzo wieje. Chmury. Mury zakrywają, była tęcza i teraz jesteśmy przy takim łuku skalnym nadmorskim. Bardzo duże fale są. Wiatr jest ciepły. No nie jest źle. Trochę jesteśmy zmęczeni z powodu różnicy czasu. Była drzemka w samochodzie. Nasz pierwszy trekking, który był zaplanowany teraz na plaży Jalapé, nie odbędzie się. No niestety, ja już się nastawiłam psychicznie, jestem gotowa na trekking i nie idziemy. Powiedz, co się stało. No stało się to, że jest zagrożenie wybuchu wulkanu i możemy zostać tam uwięzieni i nas nie uratują, więc nie pozwalają nam iść. No niestety, uroda Natury. tak, i wakacji w obszarze czynnym sejsmicznie. Jeszcze oddali nam pieniądze automatycznie, nawet nie musieliśmy prosić. Co prawda to tylko $10 było za tam 2 noce na plaży, no ale od razu ja myślałem, że to stracone, a tu pyk, refund z powodu zamkniętej drogi. Szkoda, że nam nie oddali tych pieniędzy wcześniej, to byśmy już wiedzieli wcześniej. Byliśmy trochę dłużej w łóżku poleżeli. No i idziemy na nasz pierwszy trekking. Iza już się posila. Lepiej mieć energię niż nie mieć.
hawajskiej dżungli. Tutaj proszą, żeby iść szlakiem oznaczonym przez takie kubki kamieni, a na przykład w niektórych miejscach, w parkach narodowych, mówią, żeby je niszczyć, bo ludzie ustawiają je samowolnie. Zmieniliśmy trochę teraz otoczenie, nie idziemy już w lesie tropikalnym, tylko zeszliśmy na dół i idziemy po powierzchni zaschniętej lawy. Oni na to mówią jezioro lawy. Tu jest zupełnie inny teren, twarde skały, trzeba uważać, żeby się nie zaczepić o coś. Ścieżka jest wygodna, idzie się dobrze. Polecamy Wam ten szlak. Nie jest za trudny, w lesie jest cień, na lawie wieje, także jest to fajna rozrywka, jeśli na przykład odwołają Wam szlak Lapę z powodu trzęsień ziemi i aktywności sejsmicznej. Nie, naprawdę bardzo przyjemnie. Spotkać lokalną faunę i zatwierdzić, że to paw. Mogą zrzucił, bo mu za ciężko. Dla mnie wygląda bardziej jak kura. Kura, ty jesteś kura. Po treku przyszedł czas na piwko. I to z jakim widokiem? Hawaje to jest unikalne połączenie wody i słońca. W tej chwili mamy taką piękną mrzawkę. Z tyłu po prostu jest mgła totalna, przez którą przybija słońce i jesteśmy jakby w chmurach. Te chmury się skraplają. Czuć milion takich giełek na skórze, takich bardzo drobnych kropelek. To jest po prostu jak Jurassic Park. Tutaj wygląda wszystko. Jak miejsce, w którym zaczęło się życie. To jak raj. O, to jest właśnie taki stanowy ptak Hawajów, czyli symbol tego stanu i uważać należy, jak się jeździ tutaj, żeby ich nie przejechać, bo one przebiegają drogę czasem, więc należy je chronić i za prawie raz takiego przejechała, jak przebiegał, ale udało się nie przejechać. Także znaki są, trzeba na nenę uważać. Postanowiliśmy rozbić namiot w Parku Narodowym. O, proszę, jak ładnie. W Parku Narodowym naprawdę mają fajne kempingi. Jakbyście tutaj byli, to $15, macie miejsce na namiot, są toalety. Nie ma pryszniców niestety, ale jest dużo miejsca, jest pięknie zielono, ptaki ćwierkają. No a potem można sobie pójść tutaj do restauracji parkowej na śniadanie. Bardzo dobry bufet za $19. Tutaj w Airbnb jest bardzo piękny ogród, fajny pokój, jest piękna zielona przestrzeń, no i mamy grilla i taki palnik tutaj, gdzie robimy sobie właśnie jajka i oczywiście psy właściciela, bo są to 3 psy i chyba 6 małych szczeniaczków, są już gotowe do jedzenia. Przyszły i po prostu mamy przyjaciół na całe życie. Idziemy na szczyt Mauna Kea. Na razie asfalt, ale przed nami bardzo duże chmury na szczycie góry. Chmury zasłaniają góry. No, ale miejmy nadzieję, że dla nas odsłonią. Naszedł nas pomysł, żeby wjechać na szczyt najwyższej góry na Hawajach, Mauna Kea, 4200 metrów nad poziomem morza.
Tutaj wjeżdża się najpierw asfaltową drogą do Centrum Informacji Turystycznej na 2700 z kawałkiem i potem stąd już jest taka trudniejsza droga, a na końcu żwirowa, która wiedzie na szczyt. Ale trzeba mieć samochód z napędem na 4 koła. I dlatego my sobie dzisiaj na jeden dzień wzięliśmy takiego ładnego jeepa. Taki jeep to mi się marzył od 25 lat, odkąd w Młodych Wilkach jeździli po Szczecinie i Międzyzdrojach takim jeepem, ale to tylko zrozumie Zbyszek, bo on wie, o co chodzi. Mam nadzieję, że będę też mogła prowadzić, może nie tam na szczycie, ale jak już będziemy zjeżdżać, to na pewno. Tutaj mamy jakieś 17 stopni. Ja zaczynam już odczuwać lekkie igiełki w skórze, jak chodzę przy wysiłku. Znak, że powietrze jest bardziej rozrzedzone. No ja jestem podekscytowana, więc mnie jest gorąco. Na razie jest bardzo ładna pogoda, niebieskie niebo, troszkę wieje. Pani powiedziała, że na szczycie jest 6 stopni Celsjusza, więc może nie zmarzniemy, mamy grube ubrania, także będzie ok. Bardzo śmieszny jest sklep z pamiątkami. Mają nawet teleskopy na widoku. Możesz kupić różne rzeczy związane z obserwacją nieba, jakieś pocztówki i nawet jedzenie dla kosmonautów. Brakuje bułki i małysi. Strażnicy parku sprawdzają również, czy masz napęd na 4 koła i pełny bak, albo przynajmniej pół, inaczej cię nie puszczają. No jesteśmy na szczycie, nie zajęło to długo, 20 parę minut. Widok jest naprawdę piękny, widać wszystkie obserwatoria, wszystkie teleskopy za nami. Powietrze jest trochę rozrzedzone, czuć trochę to w płucach, ale na razie nie mamy jakichś tam objawów. Jest lekki wiatr, no taki chłodny wiatr, ale pogoda jest fajna i da się wytrzymać. Ubrałam się, żeby mi nie zmarznąć. Jesteśmy nad chmurami. Ja czuję się jak po dużym drinku. No a ja trochę czuję szum w głowie. Widać warstwę chmur piękną za nami i wszystkie przepiękne teleskopy. Jest naprawdę fajnie, Jest trochę jak w innym świecie. jak na Marsie. Zarówno Iza, jak i ja jesteśmy zdania, że ten samochód z napędem na 4 koła z low range, high range to nie jest konieczne, żeby wjechać na ten wulkan bezpiecznie i zjechać z niego, ale oni pewnie to robią, żeby mniej samochodów tam jeździło i żeby nie było tłoku.
bo paru ludzi zostało zawróconych. To odjechało z kwitkiem. Nawet parę osób prosiło nas o to, żebyśmy ich zabrali ze sobą na stop-up, bo ich samochód nie został dopuszczony. Dzisiaj urodziny, więc poszliśmy do meksykańskiej knajpy i zamówiliśmy margaritki. Ja dla odmiany wzięłam truskawkową. A ja klasycznie mango. Zdrówką. Tu jest parking i potem jeszcze prowadzi 4,5-kilometrowy szlak takim bardzo dziurawą, wyboistą drogą, po której normalnie nie powinny jeździć samochody. Natomiast jest tu taki mały biznesik od wielu lat. Siedzą ludzie ze stoliczkiem, mają pick-upy, ładują ludzi na pakę i próbują ich przewieźć za 20 dolców od łebka, albo nie wiem jaka jest aktualna cena. Ale samochody stały puste, wszyscy szli piechotą. I jest 4,5 km drogi przed nami. No tak, 4,5 w jedną stronę, także w sumie 9. W miarę jak posuwamy się do przodu, piasek robi się coraz bardziej zielony po bokach.
końcu udało nam się dojść, niezły wiatr. No, zajęło nam to niecałą godzinkę. Teraz jeszcze musimy wykumać, jak tam się na dół dostać. No ale ludzie schodzą, więc mam nadzieję, że nam też się uda. Są jakieś drabinki, także idziemy wypróbować. Idziemy. No, jesteśmy już na plaży, piasek faktycznie jest zielony. No taki straczkowaty bym powiedziała. No, zielony lepiej się sprzedaje, jakby nazwali to Shitty Sand Beach, to pewnie nikt by nie przyszedł. No dokładnie. Jednak zielony robi lepsze wrażenie. No, ale nigdzie takiego nie widziałem do tej pory. No nie, jest bardzo oryginalny. No, są mocne fale, woda jest ciepła. Fala może troszkę cię przeczochrać pod nie, tak jak mnie to zrobiła. Ale ogólnie, jeśli jesteś blisko brzegu, jest fajna kąpiel bardzo. I kolor wody bardzo ładny.